Witam na kolejnym platanowym czwartku. Dzisiaj opowiemy sobie o sieciowaniu systemów Platan, a mianowicie o systemach Proxima i Libra. Z jednej strony wydaje się, że może być to dość skomplikowany element do omówienia, jeżeli chodzi o sieciowanie, a przygotowując się do tego dzisiejszego naszego spotkania, wydaje mi się, że może być to jedno z krótszych naszych spotkań webinarowych, które omawialiśmy. Dzisiaj konfigurujemy, połączymy ze sobą, zsieciujemy 3 serwery, 2 Proximy i Librę i postaram się powiedzieć, jak ułatwić i przyspieszyć sobie pracę, aby sprawnie poszedł nam cały proces sieciowania serwerów, które mamy ze sobą połączyć. Zacznijmy od zalet sieciowania. Przede wszystkim w systemach Platana możemy ze sobą połączyć do 16 systemów Proxima i Libra. Oczywiście możemy mieszać Proximy z Librami, także razem ze sobą możemy mieć wspólny system spiętych 16 systemów. Użytkowników, którzy będą mogli dodzwaniać się pomiędzy tymi systemami, może być do 16 tysięcy. Maksymalna pojemność jednoczesnych połączeń pomiędzy sieciowanymi systemami to jest dla jednej centrali, dla jednego serwera 63 kanały, czyli jedna centrala z pozostałymi może łączyć się, potrzebować 63 kanałów, może wykonać 63 połączenia do sieciowanych systemów. Może bardziej w ten sposób powinienem to określić, czyli maksymalnie jedna centrala może wykonać 63 połączenia do wyniesionych z sieciowanych systemów. Połączenia sieciowane są szyfrowane, czyli mamy tutaj do czynienia z bezpiecznym protokołem sieciowania. Prosta konfiguracja, jednolity plan numeracyjny, no i to, co najważniejsze, mamy synchronizację numeracji pomiędzy połączonymi ze sobą systemami Proxima i Libra. Nie trzeba ich w żaden sposób definiować. Oczywiście mamy komunikację pomiędzy systemami, czyli użytkownicy między sobą swobodnie mogą się komunikować. W systemach możemy tworzyć grupy wspólnego wywołania, w których znajdą się abonenci z wyniesionych systemów, czyli z połączonych systemów w innych na przykład oddziałach. Na telefonach VoIP-owych i telefonach systemowych mamy sygnalizację zajętości z wyniesionych systemów, czyli możemy widzieć, że w drugim oddziale osoba odpowiedzialna za pracę, nazwijmy je sobie A, ma aktualnie zajętą linię telefoniczną. I mamy możliwość również wykonywania połączeń miejskich przez wyniesione systemy, czyli możemy mieć linie miejskie tylko w jednym systemie, a wszystkie zsieciowane z tym systemem centrale będą mogły wykonywać połączenie miejskie, wykorzystując linie, które znajdują się w tej głównej na przykład jednostce. To, nad czym pracujemy, a jeszcze tego zrobić nie możemy, to nie możemy wymienić między systemami numeracji grup wspólnego wywołania czy numerów dla schematów dzwonienia. Tutaj pracujemy w tej chwili nad wersją drugą sieciowania, która jeszcze bardziej wzbogaci sieciowanie. W tej chwili tylko i wyłącznie połączenia wewnętrzne i możliwość właśnie dodawania do grup abonentów z wyniesionych systemów. Jakie są wymagania do sieciowania? Abyśmy mogli sieciować, wymagana jest karta VoIP, czyli każdy system, który ma być połączony z innym serwerem Platana, musi posiadać kartę VoIP-ową. Ta karta VoIP-owa może być współdzielona, czyli nie ma potrzeby posiadania dedykowanej karty VoIP do sieciowania. Jeżeli korzystamy już z karty VoIP dla połączenia z operatorem VoIP-owym czy do podłączenia telefonów VoIP-owych w systemie, to jeżeli mamy wystarczającą liczbę kanałów,
również tą samą kartę możemy wykorzystać do sieciowania. Sieciowanie wymaga odrębnej licencji. Tutaj dla połączeń pomiędzy operatorem i telefonami potrzebujemy, przypomnę, licencję na kanały i porty VoIP-owe i to jest zupełnie niezależna pula licencji. Natomiast abyśmy mogli sieciować, to musimy mieć wykupioną licencję na sieciowanie, na kanał sieciowania. Licencjonujemy, ile w danym systemie będziemy wykorzystywali kanałów do sieciowania. Kanały mogą być przydzielane dynamicznie, wobec tego kupujemy licencję, załóżmy na 10 kanałów sieciowania, co oznacza, że dany system posiadający tą licencję na 10 kanałów będzie mógł zrealizować 10 jednoczesnych połączeń do wyniesionych systemów, do zsieciowanych systemów. No i oczywiście, abyśmy mogli zsieciować systemy Platana, musimy mieć między nimi połączenie sieciowe, czy to poprzez sieć LAN, WAN, internet, VPN, no to już w zależności jaka jest infrastruktura u klienta. No i najważniejszy element, specjalnie tutaj wyróżniony, to przed przystąpieniem do ustawiania, programowania sieciowania potrzebujemy mieć przygotowany plan sieciowania. Co kryje się, co ja rozumiem pod pojęciem przygotowany plan sieciowania? Przede wszystkim powinniśmy ustalić numerację pomiędzy tymi systemami, czyli musimy najlepiej tak zdefiniować numery wewnętrzne w tych wszystkich sieciowanych systemach, aby one się nie pokrywały. System będzie działał w ten sposób, że w pierwszej kolejności będzie sprawdzał, czy wybrany numer należy do numeracji tego systemu. Jeżeli go nie znajdzie w swoim planie numeracyjnym, dopiero wówczas będzie przeszukiwał pozostałe systemy, które są z nim zsieciowane. Czyli jeżeli będzie konflikt numeracji, to w tym momencie w pierwszej kolejności będzie system dzwonił do abonenta wewnętrznego, a w przypadku, gdyby była zdublowana numeracja w wyniesionych systemach połączonych, zsieciowanych, wówczas tutaj będziemy mieli loterię. W zależności, który w pierwszej kolejności system synchronizuje się z daną centralą, to do tego abonenta to połączenie zostanie skierowane. Dlatego ważne jest, aby przygotować sobie plan numeracyjny i aby ten plan numeracyjny nie pokrywał się pomiędzy systemami, czyli aby abonenci wewnętrzni mieli różne pule numeracyjne. Musimy znać adresy IP i porty, na których będziemy realizować cały proces sieciowania. No i oczywiście musimy znać architekturę systemu, jaki jest dostęp do linii miejskich, jakie uprawnienia należy przyznać użytkownikom spoza własnej sieci, spoza własnego oddziału. I elementy sieciowania powodują, że abyśmy mieli zestawione połączenie pomiędzy jednym i drugim systemem, to połączenie musi być bezpośrednie, czyli jedna centrala musi być skonfigurowana, zsieciowana z drugim systemem i nawzajem, czyli tutaj muszą mieć te parametry połączone wspólne. I oczywiście taki jeden, nazwę to, nie chcę używać słowa kanał, ale tunel połączenia musi być zdefiniowany na jednym i na drugim systemie, natomiast ile kanałów w tym tunelu będzie jednoczesnych połączeń, będzie o tym decydowała liczba wykupionych licencji. I tutaj mamy pokazane kilka różnych połączeń pomiędzy systemami. Tutaj 3 systemy połączone, spięte ze sobą, czyli każda z tych central będzie mogła wykonywać połączenia między sobą. Tutaj już mamy troszkę bardziej rozproszony system i patrząc na te skrajne serwery,
będzie to powodowało, że te dwie Proximy, Proxima Plus i Proxima, będą zsieciowane tylko i wyłącznie z tą Librą wiszącą. Te Proximy nie będą miały możliwości bezpośredniego połączenia poprzez element sieciowania z pozostałymi systemami, które znajdują się tutaj na schemacie. Powtórzę to, aby system mógł komunikować się ze wszystkimi systemami, które chcemy sieciować, muszą być te zestawione bezpośrednie tunele pomiędzy centralami. I jeden z ostatnich przykładów na schemacie. Systemy, te satelity łączą się tylko z główną jednostką, nie mają połączenia bezpośredniego między sobą. To jest jeden z przykładów sieciowania. Dzisiaj zaplanowałem połączenie między trzema serwerami. Serwerem Proxima, drugim serwerem Proxima i serwerem Libra. I przed przystąpieniem do konfiguracji zdefiniowałem sobie nazwy tych serwerów. Dla uproszczenia przyjąłem, że każdy z tych systemów pracuje w innym mieście. Muszę znać model centrali oraz numer seryjny systemów, które chcę ze sobą zsieciować. Ustawiłem plan numeracyjny. I tak dla serwera, który pracuje w oddziale w Gdańsku, numeracja zaczyna się od 100. Dla serwera, który pracuje w Poznaniu, numeracja zaczyna się od 300. Serwer w Krakowie, numeracja zaczyna się od 200. Następnie adresy i porty IP, z których będę korzystał. Adres IP centrali w Gdańsku, Poznaniu. Sugeruję, że one są w tej samej podsieci, czyli na przykład zestawiony VPN pomiędzy lokalizacjami. Natomiast oddział w Krakowie pracuje na zupełnie innym adresie IP. Dla uproszczenia przyjąłem, że wszystkie systemy ze sobą będą zsieciować się na jednym porcie, na porcie 13000 i aby móc połączyć ze sobą poszczególne systemy, ustawiłem hasło połączenia i też, żeby sobie ułatwić pracę, założyłem, że hasła będą identyczne w każdym z tych oddziałów. Oczywiście dla celów bezpieczeństwa można modyfikować czy wprowadzać różne hasła połączeń pomiędzy systemami, natomiast należy pamiętać, że hasło połączenia między dwoma systemami musi być jednakowe, czyli osobne hasło musiałoby być dla połączenia między serwerem pierwszym a serwerem drugim, a osobne połączenie między serwerem a serwerem trzecim, abyśmy mieli tą, powiedzmy, większe bezpieczeństwo. Zakładając, że zastosujemy silne hasło, które będzie zawierało małe i wielkie litery, znaki specjalne, cyfry, możemy zdefiniować sobie wspólne hasło dla wszystkich systemów. Dodatkowo założyłem na potrzeby dzisiejszego spotkania, że tylko i wyłącznie w centrali w Gdańsku będzie dostęp do linii miejskich, czyli użytkownicy z centrali w Poznaniu i w Krakowie, aby wykonać połączenie miejskie, będą do tego celu wykorzystywali serwer Proxima, który jest zainstalowany w centrali w Gdańsku. I ten element będę w tej chwili konfigurował na początek połączenia pomiędzy serwerami w poszczególnych oddziałach. Uruchamiam pierwszy serwer Proxima. Proxima, który znajduje się w oddziale w Gdańsku. Jest to Proxima o numerze sterownika 007. Warto stosować opisy identyfikujące oddziały. Zresztą o tych opisach zawsze zwracam uwagę przy różnego typu szkoleniach i webinariach. Abyśmy mogli oczywiście zsieciować ten system, w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy w systemie znajduje się karta VoIP-owa.
w naszym przypadku ta karta VoIP-owa jest zainstalowana. Adres karty VoIP-owej w menu ustawienia wspólne, ustawienia VoIP. Adres karty VoIP-owej znajduje się na adresie IP 10 20 30 90. I to będzie adres IP, do którego będę logował pozostałe systemy. Tu oczywiście wkradł mi się lekki błąd, ja pozwolę sobie go szybciutko poprawić. Tu oczywiście nie 100, a powinno być oczywiście 90, tak? Czyli od bieżącego slajdu, czyli generalnie w pierwszej centrali ten adres IP, do którego będziemy logowali pozostałe systemy z Poznania i w Krakowie, będziemy logowali na adres 10 20 30 90. Karta VoIP-owa, adres IP. Wobec tego jeszcze sprawdzę numerację. Numeracja od 100, abonenci wewnętrzni zdefiniowani. Przystąpię do ustawień połączenia pozostałych dwóch systemów, czyli przechodzę do menu sieciowanie i wybieram opcję serwery. Oczywiście tutaj powinienem jeszcze jedną rzecz sprawdzić, a mianowicie licencję, czyli klikając informację o serwerze, czy mam wykupioną i wprowadzoną licencję na sieciowanie serwerów. W tym przypadku serwer Proxima o numerze fabrycznym 0007 może wykonać 10 połączeń jednoczesnych do wyniesionych systemów. Licencja na 10 kanałów została do tego systemu wprowadzona. I po sprawdzeniu tego przechodzę do sieciowanie serwery. W pierwszej kolejności muszę włączyć element sieciowania w tym systemie. Następnie wskazuję kartę VoIP-ową, przez którą będę realizował proces sieciowania. I tutaj też od razu taka uwaga, jeżeli mamy kilka kart VoIP-owych, to tylko jedna karta będzie brała udział w sieciowaniu i maksymalnie 63 kanały będziemy mogli wykorzystać do sieciowania systemów w tej centrali. W moim przypadku karta VoIP-owa jest jedna na slocie pierwszym, w pierwszej jednostce w 7. slocie i port, który sobie ustaliłem 13 000, czyli pozostałe systemy, które będę chciał sieciować, mają to sieciowanie wykonać na porcie 13 000. I następnie będę dodawał pozostałe serwery. Pierwszy serwer poprzez wciśnięcie tutaj tego plusika dodaję system, który będę sieciował. Wskazuję, że chcę włączyć sieciowanie z tym serwerem. Podaję opis. Niech to będzie Poznań. W Poznaniu mamy serwer Proxima o numerze seryjnym 3326, adresie IP 10 20 30 107, czyli Poznań, serwer Proxima, numer seryjny 3326. Następnie podaję adres IP karty VoIP-owej, przez który będę łączył się z tym oddziałem w Poznaniu, czyli adres 10 20 30 107. Porty ustaliłem, że wszędzie będą takie same, czyli wpisuję 13 000 i hasło dla tego połączenia. Tutaj założyłem, że hasło będzie identyczne dla wszystkich systemów, czyli wpisuję hasło, które ustaliłem pomiędzy systemami. Oprócz ustawienia połączenia mamy w dolnej części możliwość ustawienia pozostałych parametrów sieciowania, czyli możemy określić
maksymalną liczbę kanałów do sieciowania pomiędzy naszą Proximą 007 a systemem, który znajduje się w Poznaniu. Jeżeli wybierzemy opcję bez ograniczeń, będzie to oznaczało, że może system dynamicznie przydzielać do maksymalnej liczby kanałów sieciowania, które zostały wykupione. Możemy zabezpieczyć, zagwarantować odpowiednią liczbę kanałów do połączenia pomiędzy tymi systemami, czyli zagwarantować, że pomiędzy Poznaniem a Gdańskiem zawsze będzie dostępna odpowiednia liczba kanałów. No i jeżeli chcemy mieć wymianę informacji o numerach wewnętrznych pomiędzy systemami, należy włączyć synchronizację numerów wewnętrznych. Tak, gdy nie włączymy tej synchronizacji, to nasz serwer Proxima w Gdańsku nie pozna numeracji, nie zostanie pobrana numeracja, która została zdefiniowana w oddziale w Poznaniu. Oprócz tych elementów możemy jeszcze zdefiniować klasy ruchu dla poszczególnych systemów, dla różnych typów klas. Do tego elementu jeszcze wrócimy. Zdefiniowałem w tej chwili połączenie dla Poznania. Zrobię to samo dla Krakowa, czyli włączę sieciowanie, oddział Kraków, tym razem Libra, numer seryjny 5659, adres IP 192.168.0.59, port ten sam, czyli 13 000, hasło również założyłem identyczne. I na tym tak naprawdę kończę definiowanie pozostałych dwóch systemów, które będę ze sobą łączył. Na tą chwilę jeszcze nie zaakceptuję zmian. Przejdę do pozostałych oddziałów, czyli tym razem Poznań. Ponownie sprawdzam, licencje na sieciowanie są. Ustawienia wspólne, ustawienia VoIP. Karta VoIPowa jest, adres 107. Numeracja wewnętrzna zaczyna się od 300. I ponownie, jak w przypadku systemu z Gdańska, przechodzę do opcji sieciowanie, serwery, włączam proces sieciowania, wskazuję kartę, którą będę wykorzystywał w Poznaniu do sieciowania, ustawiam port komunikacyjny i definiuję ponownie oddziały, tym razem Gdańsk, serwer Proxima, numer seryjny 0007, adres IP 10 20 30 90, port 13 000, hasło i Kraków, Libra 5659, adres IP 192.168.0.59, port 13 000, hasło tak, dobrze, tak, zdefiniowane, czyli oddział w Poznaniu również zdefiniowałem. No i został oddział w Krakowie, gdzie ponownie również sprawdzam, czy jest licencja na sieciowanie, sprawdzam, czy jest karta VoIPowa w lokalizacji 1.15, adres 192.168.0.59 i ustawiam parametry sieciowania. Znowuż włączam sieciowanie, wskazuję kartę VoIPową, którą będę wykorzystywał, port do komunikacji i ponownie wybieram opcję włączono, Gdańsk, Proxima 0007,
adres IP do Gdańska to jest 10.20.30.90, port 13000, hasło i połączenie z Poznaniem, również Proxima, tym razem numer 3326, adres IP 10.20.30.107, 13000 i hasło trzy systemy w tej chwili zdefiniowałem. Akceptuję zmiany, wysyłam do centrali. Po wysłaniu konfiguracji wymagany jest restart. Tak. Dla drugiego akceptuj zmiany. Tak. I trzeci akceptuj zmiany. Tak. W Librze ten proces restartu będzie trwał 60 sekund, także najdłużej z tych wszystkich. Musimy niestety chwilę odczekać. System w Gdańsku już nam się uruchomił. System w Poznaniu również. Czekamy jeszcze na Kraków. I Kraków również został uruchomiony. W momencie, kiedy mamy już połączone ze sobą systemy, to sprawdźmy, czy udało nam się zsieciować. Przechodzę do opcji sieciowanie i tym razem wybieram opcję statusy. I jakaż niespodzianka, a mianowicie serwer Proxima w Poznaniu status połączono, natomiast oddział w Krakowie niestety mamy informację o nieudanym połączeniu. Jeżeli w Gdańsku przejdziemy do numeracji, to zauważymy również informację o numeracji abonentów wyniesionych, zsieciowanych i widzimy, że mamy numerację tylko z Poznania, zaczynającą się na 300. Co się takiego stało, że nie mamy połączenia z Krakowem? Zobaczmy, czy Poznań ma połączenie z Krakowem, czyli znowuż sieciowanie, statusy i tutaj ponownie widzimy, że Poznań ma połączenie z Gdańskiem, ale niestety Poznań nie ma połączenia z Krakowem. Problem polega na tym, że system, który pracuje w Krakowie, jest na zupełnie innej adresacji i nie wykonaliśmy odpowiednio przekierowania portów tak naprawdę, aby ten oddział krakowski mógł połączyć się z oddziałem w Gdańsku i Poznaniu. Dlatego oddział krakowski nie będzie łączył się na adres bezpośrednio tutaj kart VoIP-owych w Gdańsku i Poznaniu, tylko na publiczny adres, który jest zdefiniowany na routerze, na NAT-ie, pod który podpięte są serwery w Poznaniu i w Gdańsku. Wobec tego, znowuż korzystając z MikroTika, potrzebujemy wykonać operację przekierowania portów, czyli przechodzimy do menu IP Firewall. W zakładce NAT musimy zdefiniować przekierowanie portu na kartę VoIP-ową w Poznaniu i w w Gdańsku i Poznaniu. Wobec tego musimy dodać nową regułę Destination NAT
I jeżeli wywołanie przyjdzie na publiczny adres tego routera, w moim przypadku jest to adres 192.168.0.201, po protokole UDP i porcie 13000, bo taki port ustaliliśmy, to w takim przypadku to połączenie ma zostać skierowane, czyli wybieramy opcję Destination NAT, na kartę VoIP-ową serwera w Gdańsku 3090, port 13000, apply. Ale to powoduje, że my, jeżeli przyjdzie coś na adres IP 201 na port 13000, kierujemy to tylko i wyłącznie do Gdańska, a my mamy jeszcze w tej sieci podłączoną centralę z Poznania. Wobec tego musimy wykonać drugie przekierowanie portu, czyli dodać ponowną regułę Destination NAT i ponownie wskazać, że jeżeli przyjdzie na adres 192.168.0.201 po protokole UDP na port, i tutaj już nie możemy wskazać portu 13000, bo 13000 był zdefiniowany dla systemu w Gdańsku, czyli na przykład 13001, to takie połączenie ma zostać skierowane przez router, na adres IP w Poznaniu, czyli 10.20.30.107 na port 13000, bo taki port sieciowania został zdefiniowany w tym systemie. Apply. I w tym momencie mamy zdefiniowane przekierowania na routerze. Musimy wrócić do systemu w Poznaniu, w Krakowie, przepraszam, i zmienić parametry sieciowania dla serwerów, czyli Gdańsk ma być kierowany na ten adres publiczny, czyli 192.168.0.201 na port 13000, natomiast w Poznaniu ma być kierowany na adres publiczny 192.168.0.201, ale port 13001, czyli tak, aby zadziałało odpowiednio to przekierowanie portów. Akceptuję zmiany w Krakowie i za chwileczkę zobaczymy, czy te przekierowania zadziałają i czy będziemy mieli połączenie pomiędzy tymi systemami. Znowuż musimy odczekać 60 sekund, aż zostanie ponownie uruchomiony system w Krakowie. I mamy nagłą zmianę. W Gdańsku mamy w tej chwili połączony system Poznań i Kraków. Numerację mamy z Poznania. Trzeba wskazać, że chcemy mieć numerację z Krakowa. Kraków. Pojawia nam się numeracja krakowska, czyli 200. Sprawdzimy, jak sytuacja w Poznaniu. W Poznaniu mamy połączenie z Gdańskiem, natomiast na tą chwilę nie mamy z Krakowem. A tu mamy nadal problem. Co w takim przypadku zrobić? No oczywiście najlepiej w tym momencie podłączyć też logowanie Wiresharkiem, ale co mi przychodzi do głowy, to żeby spróbować zmienić adresację czy porty, które będę wykorzystywał w Poznaniu. Czyli tutaj wprowadzę 3100, 3100, akceptuj. To powoduje, że będę musiał oczywiście i również w Gdańsku zmienić połączenie
że tu będę łączył się z Poznaniem na 3100, 13100, przepraszam. Tak. No i oczywiście w tym momencie również reguła na mikrotiku, że ma być kierowane na 13100 apply, czyli z 13100 na 13100 apply. Dobra, zobaczmy, jak to w tej chwili będzie działało. Tak, mam już Poznań i teraz Gdańsk. Dobra, i teraz jak sprawdzam i w tym momencie, kiedy w Poznaniu zmieniłem port rejestracji, jak widać, statusy w jednym i w drugim systemie mam połączony, czyli Gdańsk jest połączony i z Poznaniem, i z Krakowem. Poznań, statusy, jest połączony z Gdańskiem i Krakowem. Numeracja Gdańsk, Kraków również została zsynchronizowana. No i oczywiście w Krakowie mam połączenie z Gdańskiem i z Poznaniem, czyli tutaj gdzieś musiałem popełnić błąd przy przekierowaniu. Jak przekierowałem 13100 na 13100, w tym momencie bez już żadnego problemu połączyłem się z systemami w Gdańsku i Poznaniu, z systemem z Krakowa. Także tutaj gdzieś musiałem w tej regule w mikrotiku popełnić błąd. Czyli wracając ponownie, tak, mamy pełne zestawienie połączeń. I kolejnym elementem, o którym wspomniałem, to jest informacja, że Gdańsk ma linie miejskie. Zakładam, że w Poznaniu i w Krakowie tych linii miejskich nie ma. Wobec tego, mając w Gdańsku linie miejskie, mam jakieś wiązki, jeżeli chodzi o wykonywanie połączeń na zewnątrz i abonentów, którzy są pracownikami Gdańska z odpowiednią klasą ruchu, mogę zdefiniować sobie klasy ruchu dla pracownicy w Poznaniu, dodaj, i klasę ruchu pracownicy Kraków, dodaj. I pracownicy Poznań mogę im zdefiniować, jakimi liniami będą wychodzili na zewnątrz, na przykład tylko i wyłącznie VoIP-em, czy będą korzystali z tablicy LCR i tak dalej, wszystkie pozostałe parametry. Dla pracowników w Krakowie mogę zaznaczyć, że oni z kolei będą korzystali z wiązki default, również będą korzystali z tablicy LCR i ustawić pozostałe parametry. W systemie w Gdańsku przy konfiguracji serwerów dla każdego z sieciowanych oddziałów mogę zdefiniować, jaką klasę ruchu ci użytkownicy uzyskają na centrali w Gdańsku. Jeżeli zdefiniowałem po prostu ogólnie, że system w Poznaniu będzie miał jedną klasę ruchu, Poznań, no to niezależnie jaki typ klasy będzie określony dla użytkownika w Poznaniu, wszyscy dostaną te uprawnienia poznańskie. Tutaj możemy jeszcze rozgraniczyć osoby ważniejsze, mniej ważne, z większymi uprawnieniami, z mniejszymi uprawnieniami i definiować sobie pracownicy Poznań VIP, pracownicy zwykli, pracownicy Poznań szeregowi i tak dalej i im dostosowywać typ klasy ruchu. Dla Krakowa, ja już tutaj też dla uproszczenia zrobiłem jedną klasę ruchu pracownicy Kraków. To powoduje, że ci użytkownicy w Poznaniu uprawnienia, oni mają przypisaną klasę ruchu Poznań i jeżeli wyedytuję tą klasę pracowników w Poznaniu, czyli na tej centrali w Poznaniu, mogę zdefiniować,
którym typem klasy ruchu będą w momencie, kiedy będą łączyli się z Gdańskiem bądź z Krakowem. Czyli na przykład ci wszyscy z Poznania będą mieli typem klasy ruchu pierwszy, a osoby z Krakowa, abonenci klasy ruchu, przy sieciowaniu będą też mogę zdefiniować, którą klasą ruchu dla połączenia z Gdańskiem będą. Ja zaznaczyłem, że wszyscy posiadają, niezależnie od typu klasy, to jest od razu przypisana klasa ruchu dla Krakowa i dla Poznania, dlatego tutaj już w tym momencie nie ma znaczenia, który typ klasy zaznaczyłem. I ostatnią rzeczą, którą muszę zrobić w Krakowie i w Gdańsku, to zaznaczyć, jakimi liniami ci pracownicy będą wykonywać połączenia na miasto. Założyłem podczas dzisiejszego spotkania, że Poznań i Kraków nie mają swoich własnych linii miejskich i wykorzystują tylko i wyłącznie linie miejskie z Gdańska. Wobec tego w Krakowie muszę zdefiniować wiązki linii miejskich, jakie są tutaj zdefiniowane. No jak widać, trochę ich mam. Niestety nie usunąłem ich, ale mogę dodać sobie wiązkę, którą opiszę Gdańsk. I w tym momencie dla wiązki Gdańsk wskażę, że pojawiła się wirtualna, tak jakby linia miejska PBX1, połączenie Gdańsk, czyli ci użytkownicy wychodząc na miasto będą korzystali z wiązki linii miejskiej, która jest dostępna dla Gdańska, czyli w klasie ruchu pracownicy Kraków przypisuję wiązkę Gdańsk. To samo robię w Poznaniu, czyli znowuż linie miejskie, wiązki. Tutaj jak widać mam tylko i wyłącznie te wirtualne połączenia do Gdańska i do Krakowa, bo tu fizycznie nie mam faktycznie żadnej linii miejskiej. Zaznaczam, że znowuż opiszę sobie to jako Gdańsk, wiązkę Gdańsk. Zaznaczę tą wirtualną linię do Gdańska i pracownikom w Poznaniu przypiszę, że oni korzystają z wiązki linii miejskich Gdańsk. I po zaakceptowaniu użytkownicy z Poznania i z Krakowa, wybierając prefiks wyjścia na miasto 0, będą łączyli się z systemem w Gdańsku i zgodnie z klasą ruchu dla pracownicy Poznań odpowiednio będą, nie klasą usług, a klasą ruchu, którą zamknąłem, klasą ruchu Poznań, tak, będą wykonywali połączenia przez linię VoIP-ową, która znajduje się w Gdańsku. W ten sposób możemy ograniczać również ruch pomiędzy użytkownikami wewnętrznymi, przypisując kolejne klasy ruchu z odpowiednimi restrykcjami dla użytkowników, którzy są w wyniesionych systemach. I w ten sposób konfigurujemy połączenie pomiędzy systemami Platana przy pomocy funkcji sieciowania. Reasumując, wracając do tych najważniejszych rzeczy, do sieciowania potrzebujemy kartę VoIP, która może być współdzielona z usługą komunikacji VoIP-owej, licencję na sieciowanie, połączenie sieciowe pomiędzy serwerami i ten przygotowany plan numeracyjny i następnie odpowiednio definiujemy systemy w poszczególnych serwerach Platana. Czy macie może Państwo jakieś pytania? Czy w systemie może być numeracja mieszana dwu- i trzycyfrowa? Tak, pod warunkiem, że nie będzie na przykład numeracji na 200 i 2000, bo w tym momencie będzie tutaj konflikt numeracyjny. Czyli jeżeli mielibyśmy powiedzmy 2900, no to 200 do 299, no to tutaj mamy bardzo mocno ograniczone. Także jak najbardziej może być mieszana numeracja. 2-, 3-, 4-cyfrowa, nawet również 16-cyfrowa. Tak, no tutaj w tym takim nadrzędnym ograniczeniem to jest oczywiście liczba jednoczesnych połączeń, które możemy zrealizować
na sterowniku, czyli jeżeli mamy sterownik pierwszy, który gwarantuje nam do 32 jednoczesnych połączeń, no to tutaj tylko i wyłącznie 32 połączenia sieciowe, te sieciowane będziemy mogli wykonać. Także tak, tutaj też należy pamiętać o ograniczeniach sterownika, z którego korzystamy. I czy tutaj pan Bogdan jeszcze zadał pytanie, czy numery można dowolnie przenosić między centralami? Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Rozumiem, że jeżeli ktoś pracuje w Gdańsku i nagle dostaje delegację na 3 miesiące, załóżmy 3 miesiące do Krakowa, no to możemy oczywiście na ten okres wykasować go z Gdańska, przypisać go w Krakowie i on ciągle pod tym swoim numerem 200, czy tam 100, bo numeracja w Gdańsku była na 100, będzie dalej funkcjonował. Jak najbardziej tak również można zrobić. Jak również przenoszenie wywołań też działa, tak? Czyli jeżeli mamy wolny numer, załóżmy w Krakowie mieliśmy na 200 numerację, czyli jakiś 299 mamy wolny, no to wyjeżdżając w delegację może ten użytkownik sobie zrobić bezpośrednie przekierowanie na numer, załóżmy 299 i w tym momencie wszystko, co będzie kierowane w Gdańsku na numer 100, będzie przekierowywane na numer 299 w Krakowie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć kwestię konfiguracji systemów sieciowanych Platana. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłego popołudnia.